Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiejszy temat bardzo ciekawy, myślę, dla niektórych. Osoba narcystyczna mogła zniszczyć ci aurę. To jest tak, że rozmawiamy o narcyzach, o narcyzmie, o tym, że są ofiary osób narcystycznych. W dużej części skupia się uwagę na samym narcyzmie, na osobie narcystycznej, no bo tak trudnego tematu to nie jest tak łatwo rozpoznać, z czym mamy do czynienia. Ja powiem wam, że bardzo szanuję te osoby, które robią filmy o samych narcyzach, bo naprawdę robią świetną robotę. Natomiast chcę też dać osobom, które zostały poszkodowane przez osoby narcystyczne coś, no chociażby wgląd we własny stan, jak się to wydarzyło i co to było w ogóle. Bo powiem wam tak, że psychologowie nie mówią o tym, co to było, ale też i sami nie za bardzo wiedzą, co to było. Ja się trochę zajmuję duchowością i chcę wam powiedzieć, jak to wygląda właśnie z punktu widzenia duchowości. Jak to wygląda. To jest tak, że mamy do czynienia z niszczeniem. To jest tak jak się ładnie mówi, o zasilanie. Narcyz potrzebuje zasilania, tak? Już bliżej są prawdy ludzie mówiący o tak zwanych wampirach energetycznych, że no, wysysa energię. No to jest jakby taka bliższe przybliżenie. Nie chodzi tutaj, żeby, wiecie, robić jakieś wielkie figury i pokazywać, co to złego nie jest ten narcyz, tak? Natomiast ja wam chciałbym powiedzieć, że jeżeli mieliście przejścia właśnie takie trudne z osobą narcystyczną, prawdopodobnie macie mocno poranioną, czy nawet w jakiś tam sposób mniej czy bardziej zniszczoną aurę. I osoby, które to mają, no powiedzmy sobie tak, życiowo cieńszą skórę, tak? Osoby, które mogą być nadwrażliwe. Teraz temat osób z ADHD, z tak zwanego spektrum jest i tam, no, jak psycholog może powiedzieć, o wiesz, pan to tutaj ma zniszczone powłoki duszy i także ma pan uszkodzenia w obrębie duszy, no i trzeba się liczyć z tym, że no nie będzie za łatwo. No tak psycholog nie powie. Psychiatrak tak nie powie. Niedawno oglądałem bardzo ciekawy film pewnego youtubera polskiego, który opowiadał o tym, jak rozmawiał z osobą narcystyczną, swoim sąsiadem zresztą. I powiem wam tak, popatrzyłem się na tego autora, jak on to opowiadał. Ten człowiek jest energetycznie bardzo stabilny, jest upewniony w sobie,
ma poczucie własnej wartości. Opowiadał o kontakcie z osobą zaburzoną i z tego, co opowiadał, no to naprawdę go to nie poruszyło za bardzo. Owszem, tam miał pewne pytania, chciał dojść do przyczyn, ale to widać było, że nie robi tego z punktu bycia ofiarą. Osoby, które mają poranioną, zniszczoną aurę, powłoki duszy, to te osoby są jak sito z zewnątrz i osoby narcystyczne i ich atakujące energie tam wchodzą, po prostu wchodzą sobie w tego człowieka i robią co chcą. Także ten pan bardzo pięknie wyjaśnił tam o sprawie w tej relacji z tym osobą toksyczną. No świetnie to robi i poza tym też mówi daje porady biznesowe, jak się zachować w biznesie, jak tam. Czyli wiecie, to jest tak, biznes jest to obszar, w którym jest bardzo dużo tych, no można powiedzieć, wilków, tak? Jak był taki film Wilk z Wall Street bodajże, tak? Chodzi o to, że w tym obszarze takich ludzi agresywnych nie brakuje. A osoby wrażliwe bardzo często właśnie poranione, pokrzywdzone nie potrafią się odnaleźć, nie potrafią. Mają duże kłopoty z dorównaniem do tych, którzy osiągają efekty. I można mieć do siebie duże pretensje, można mieć poczucie wstydu, że ja nie dostaję do poziomu innych ludzi, że ja nie działam tak jak inni, że jestem dziecinny, że jestem dziecinna, że jestem, jakby to powiedzieć, po innych pieniądzach. Ja się od wielu lat obracam w kręgu osób, które miały i często mają dalej w życiu trudności z powodu rodziców. Takie czy inne trudności. I powiem wam, że dosyć często jest kłopot właśnie z tym, żeby taka już osoba dorosła weszła w realnie pozytywne życie dla siebie. Nawet jeżeli tam w pewnym momencie, kiedy ta osoba miała, dajmy na to, z 30 lat, no to była w dużym, powiedzmy sobie, na dużym plusie swoim, to jeszcze może jej się tam na tej pozytywnej fali udało coś zrobić, ale później okazywało się, że jest gorzej i że te nadzieje, które tam powstały w tych latach 30. życia, zaczęły się rozsypywać, bo nie wszystko da się zrobić na bazie wysokiego poziomu energii życiowej. Te obciążenia, które wynosimy z domu, dosyć często niestety dają o sobie znać. I owszem, no taka osoba ma szansę jakby ustawić się w życiu w tych swoich 20, 30 latach, pójść na studia, rozpocząć karierę i fajnie, świetnie. No jak sobie tam, jak to się udaje, to jest super. Ale nie wszystkim się to udaje. Nie wszyscy mają tak
niewielkie obciążenia, niewielkie zniszczenia, bo to chodzi o zniszczenia, wiecie. Tak naprawdę to osoby narcystyczne, to ja już mówiłem tam, jak wygląda narcyz z punktu widzenia wiedzy duchowej. To jest tak, że to jest współpraca z tak zwanymi upadającymi aniołami. Może nie bezpośrednia, bo to są bardzo potężne byty, niemniej to niegdyś było w religii, nawet tutaj na ziemiach polskich religia katolicka mówiła o tym, że to są diabły, szatan, tak? A dzisiaj to mało kto pamięta to nawet, że te słowa ze słownika wyszły. To niestety sama religia się do tego przyczyniła, ponieważ niestety, ale ci ludzie, którzy byli zaangażowani w religię, tak mocno nagrzmocili, że zdroworozsądkowi ludzie musieli wychodzić z tego zamieszania i tworzyć nowy nurt myśli i nazwali go nauką. Owszem, Kościół nadal pozostał i działa i wiele ludzi, którzy mają pragnienia duchowe, szuka tam realizacji ich. Niestety to jest tak, że kościoły chrześcijańskie bardzo często bazują na wiedzy, która ma niemalże 2000 lat. Czyli ostatnie jakieś większe, mądrzejsze teksty to są Nowy Testament, tak? To jest tak, że niektórzy tam księża się oczywiście posiłkują jakimiś świętymi, czy jak to mówią, ojcami Kościoła. Natomiast tak naprawdę Jezus był ogromnym nowatorem, ogromnym heretykiem i po tym nie było wiele zrobione. Nie miał następcy. Nie miał następcy takiego, który by podtrzymał ten nurt rozpoznania duchowego. A jest co rozpoznawać. I powiem wam tak, że myślę sobie, że obecnie mamy taki dobry czas na rozpoznanie, bo jak to mówią, jest era wodnika. Ruch precesyjny Ziemi wkroczył w ten znak. I dzięki temu, można powiedzieć symbolicznie, dostaliśmy możliwość osobistego zaznajomienia się z wiedzą. Teraz jest to możliwe, żebyśmy osobiście mieli wolność taką duchową, jakby samemu można było pójść do takiego mistrza duchowego i go podpytać po prostu, tak? Czy to się nazywa Google, wujek, czy tam jakaś sztuczna inteligencja, czy przestrzeń internetu, czy YouTube. To jest właśnie to, że my mamy taką możliwość. Niektórzy mówią, to nie, to jest jakaś herezja. No to zobaczcie sobie, przeczytajcie sobie Nowy Testament, jak bardzo heretycki był Jezus. Totalnie. No przecież go chcieli kilka razy ukamienować za to. Na szczęście mógł nam pokazać tą właśnie swobodę ducha. Tą swobodę ducha. I teraz jakbyśmy spróbowali połączyć właśnie tą swobodę ducha z tematami o narcyzmie. Te dwie rzeczy jakbyśmy spróbowali połączyć, bo
Jeżeli ktoś jest bardzo poszarpany przez osoby narcystyczne, jeżeli ma traumy, jeżeli nie wie, co z tym robić, pracuje ze sobą, nawet chodzi na tę terapię i tam grzebie w sobie i tak dalej. To jest tak, że bardzo często ta dusza tego człowieka jest nadal uwiązana. Nadal uwiązana. Ja widzę po sobie, że po prostu jak się kontaktuje z takim silną osobą narcystyczną, no to dusza czasami na kolana pada i po prostu nie wie, co zrobić ze sobą. Jeżeli bym chciał iść właśnie w kierunku przeżywania życia według mojej duszy, no to bym po prostu działał jak właśnie taka ofiara. Taki wyrobnik, taki robocik, który się poddaje. Ale można zrobić inaczej. Można zauważyć, tak jak Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. To nie chodzi o to, żeby się wywyższać tutaj, tylko pokazać sobie, że nie jestem urodzony do niewolnictwa. Nie jestem urodzony do tego, żeby ciemne siły duchowe położyły na mnie łapę. Nie jestem do tego. Jeżeli nawet moja dusza tak to przeżywa, no to będę ją wspierał, będziemy się leczyć z tego. Będziemy się leczyć, będziemy wyciągać się z tego, nawet za uszy. Jestem za sobą, jestem za tym, żeby sobie pomagać. Jak? To już jest kwestia całej ścieżki, całego procesu. To no chociażby te filmy o narcyzmie, prawda? Ileż można się z tego dowiedzieć no nie powiem, że człowieku. Dla mnie osoba narcystyczna to jest osoba współpracująca, jakby to powiedzieć, z wrogiem, z najeźdźcą, z okupantem. Ona sama nie wie, że to robi. Nawet w osobowości osoba narcystyczna nie wie. Ona jest przekonana do tego, że jest zwykłym człowiekiem. Zobaczcie, jakie jest ogromne zaprzeczenie, jaka jest nieugodowość tam. Tam nie ma możliwości, żeby temu komuś powiedzieć, ty wiesz co, robisz jakiegoś dosyć duży błąd w swoim życiu. Ale tam nie ma otwartości na to. Ciemne siły dobrze pilnują swoich poddanych. Dobrze i bardzo im na nich zależy. Co prawda później kopa i tak dostają pod koniec życia. Bardzo wiele widziałem razy, jak właśnie te symbionty od ciemnych, no niestety, ale porzucały swoich podopiecznych i taki człowiek jeszcze miał rok życia czy 2 lata życia i na przykład był Alzheimer albo była jakieś po prostu zaburzenia pamięci, że w ogóle 10 razy to samo pytanie taka osoba powtarzała. No takie numery były. Także to oczywiście lekarze tłumaczą, tak jak to wiadomo, no. Ale to powiem wam tak, no, z takiego prostego człowieczego punktu widzenia chciałoby się też być zrozumianym, być wysłuchanym, żeby ta druga osoba zobaczyła, że zrobiła krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że nam samym to potrzeba. To dla nas jest to, żeby ona zobaczyła krzywdę, jaką wyrządziła. Bo my sami nawet sobie nie dowierzamy, że mamy prawo do tego, żeby się czuć skrzywdzeni. Tak? Bo o wiele prostszym rozwiązaniem jest
zablokowanie się na to, stłumienie tego odczucia, że jestem skrzywdzony i tak można i do pracy, i na 8 godzin i wyrabiać normę i proszę bardzo, jestem odtąd dotąd, wyrobiłem się, tak? To jest o wiele prostsze i wielu ludzi tak robi. Tyle, że no, ich dusze jednak tego nie zapominają. To nie jest tak, że ktoś, że taka dusza zapomina. Dusza dobrze pamięta skrzywdzenia. Dlaczego? Bo to jej się po prostu w jej ciałach subtelnych zapamiętuje. Jak ma porwane te aury, jakby to powiedzieć, ochronne płaszcze, ochronne te rzeczy, to później ma takie właśnie efekty. No dobrze. Tak więc, może już na zakończenie, nie będę tak przedłużać, ale chciałem wam powiedzieć, że trzeba mieć świadomość i trzeba mieć chęć do tego, żeby zobaczyć tak na siebie, żeby się tak przy sobie przypatrzeć. To naprawdę nie każdy tak mamy. Możemy sobie wyobrażać, że jesteśmy tak jak inni. A znam bardzo wiele ludzi, którzy naprawdę wobec siebie nie stosują autorefleksji. Wiele ludzi ma refleksję wobec świata, na przykład wobec galaktyk, słucha jakichś astrofizyków, jakieś tam nowe odkrycia, takie, śmakie, wszystko na zewnątrz. Albo nowoczesna motoryzacja, albo motocykle, albo sport. I właściwie duża część z tych ludzi potrzebuje takiego ujścia uwagi, bo mają trudności w zatrzymaniu uwagi na sobie. Trudności w tym, żeby dać sobie wsparcie. Natomiast osoby mające ducha już wiedzą, że czegoś im potrzeba, że na przykład czegoś im nie dano, że opieki matczynej nie dano, opieki ojcowskiej nie dano. Nie ma tego w historii siebie i trzeba sobie samemu to dawać. To dać trzeba. Nawet jak się tego nie umie, jak się nie zna tego, jak to zrobić, jak się jest samotnym, jak się jest bez wsparcia jakiegoś. Ale można. Tutaj mamy, proszę was, taki ruch, indywidualistyczny w epoce Wodnika, bo Wodnik jest indywidualistą. Tutaj już nie ma żadnych takich zgrupowań. To są po prostu takie indywidualne osoby, indywidualne atomy. Można się oczywiście łączyć przez sieć, bardzo często z kimś gdzieś tam na drugim krańcu Polski albo nawet daleko na świecie i znajdować zrozumienie, znajdować przyjaźń. To jest bardzo fajne i wspierające. Natomiast takiej jedności grupowej najpewniej nie będzie. To są po prostu jakieś takie fantazje. Zwłaszcza w Polsce, która od wieków jest uważana za kraj indywidualistyczny, co by nie powiedzieć. Także tutaj mamy taką epokę Wodnika bardzo mocno podkreśloną. No dobrze. Mam nadzieję, że